Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się kierunkowym mikrofonem Boya o modelu BY-PVM-1000L. No i na starcie muszę Wam powiedzieć, że nie jest to za nowa konstrukcja, bo jak widzimy w instrukcji znalazłem rok 2012. Co może sugerować, że projekt tego mikrofonu też mógł powstać w 2012. I będzie się to wiązać z jakością sprzętu Boya z tamtych lat. Mikrofon ten doczekał się też swoich następców, czyli modelu 3000 w 3 odmianach, których jak tylko będę miał okazję, to dla Was przetestuję. A z tego co zapowiada się na tym filmie od użytkownika Personal View, który wybrał się na targi wideo NAB 2019, to następcy tego mikrofonu mogą być przyzwoitej jakości. Po otwarciu kartonika znajdziemy pokrowiec, w którym znajdziemy mikrofon w uchwycie elastycznym, zwany koszem mikrofonowym. Na mikrofonie mamy gąbkę. W pokrowcu znajdziemy jeszcze przykręcaną cold stopkę, monofoniczną przejściówkę z mini jack 3,5 mm na jacka 6,3 mm i zapasowe gumki do kosza. Oraz jak to lubi zbierać, to mamy jeszcze pochłaniacz wilgoci. Pod pokrowcem znajdziemy jeszcze kabel XLR mini jack i futerko chroniące jeszcze lepiej przed wiatrem niż sama gąbka. Oraz kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Aby uruchomić mikrofon wystarczy, że odkręcimy jego obudowę i włożymy do niego baterię lub akumulator, po czym skręcimy go i włączymy. Mikrofon możemy też zasilać za pomocą zasilania Phantom, o ile nasz rejestrator, kamera czy mikser ma taką możliwość. W przypadku, gdy zdecydujemy się na zasilanie Phantom, a wewnątrz pozostawimy baterię, nic się nie stanie, gdyż mikrofon zignoruje wewnętrzną baterię, nie powodując żadnych uszkodzeń w elektronice. Mikrofon możemy zamontować bezpośrednio na kamerze czy aparacie. Wystarczy, że skręcimy cold stopkę z koszem mikrofonowym i umieścimy w koszu mikrofon. Następnie zamocujemy całość na kamerze, a na koniec podłączymy do wejścia mikrofonowego w aparacie czy kamerze. Oczywiście możemy też zamontować mikrofon na dowolnym statywie w identyczny sposób, przykręcając go z pomocą cold stopki, która pozwala na wkręcenie gwintu fotograficznego, lub za pomocą samego kosza, w którym znajduje się gwint mikrofonowy 3/8 cala. Bardzo ważną rzeczą, o której muszę powiedzieć, jest to, że mikrofony kierunkowe są bardzo często używane do nagrywania głosu aktorów na planach filmowych. Oczywiście aktorzy dostają też mikroporty, ale sam dźwięk z nich nie jest do końca taki, jaki być powinien, dlatego uzupełnia się go kierunkami z góry. Ogólnie to jest bardzo mało takich mikrofonów, które zdobyły uznanie przy produkcjach filmowych. Ten mikrofon raczej średnio się nadaje do aż tak profesjonalnych zastosowań, ale jak najbardziej możemy go zamontować na tyczce i nagrywać dźwięk przy swoich filmach z góry. Pamiętajmy jednak, że jakość dźwięku może nie okazać się rewelacyjna, gdyż mikrofon wykazuje najlepszą jakość dźwięku dopiero wtedy, gdy znajdujemy się jego naprawdę bardzo blisko. Jeśli chodzi o testy, które przeprowadziłem, to zacznijmy od nagrania ciszy oraz zegarka. Niestety, jak słyszymy, szumy własne tego mikrofonu są na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Na mikrofonie znajduje się jeszcze przełącznik, który pozwala odciąć niskie częstotliwości. Jego przełączenie jednak nie zmienia sytuacji z szumem. Taki sam efekt niestety był z zasilaniem Phantom z Zooma. Szum z mikrofonu bardzo mnie zaniepokoił i by wykluczyć uszkodzenie przewodu czy rejestratora, postanowiłem podłączyć inny mikrofon. W przypadku Staramonika, którego podłączyłem, szumów aż takich nie słyszeliśmy. Tak samo ma się to w przypadku MXL-a. Oraz wbudowanego mikrofonu w Zooma. Szum jest niestety tak samo przy nagrywaniu bezpośrednio na kamerę. Z
Stwierdzam, że szum w tym mikrofonie jest spowodowany słabej jakości elektroniką, która znajduje się na pierwszym stopniu przedwzmacniacza wewnątrz mikrofonu. Aby coś z tym zrobić, trzeba byłoby się dostać do wnętrza mikrofonu i zdiagnozować, który z komponentów tak szumi, czego niestety zrobić nie mogę, gdyż mikrofon u mnie pozostać nie może. Mogę poradzić jedynie, że sama wkładka elektretowa, którą widać po odkręceniu przedniego kapselka, to najprawdopodobniej taka kapsuła, która sama w sobie jest raczej przyzwoitej jakości. Przejdźmy teraz do testów używania mikrofonu i zacznijmy od testu odległości. Jestem teraz bardzo blisko mikrofonu, jak słyszycie, ten dźwięk jest taki bardzo wypełniony, nasycony. Teraz spróbuję się troszeczkę oddalić, no i sami słyszycie, jak to słychać, więc będę mówił raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, sprawdzamy, jak to słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Jestem już około 1 metra od tego mikrofonu kierunkowego, sprawdzamy, jak to słychać. Raz, dwa, raz, sprawdzamy, jak to słychać, ten mikrofon kierunkowy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon kierunkowy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Jest już około ponad 2 metry, więc tak słychać właśnie ten mikrofon na odległości 2 metrów. Wykonałem test też na bezprzewodowym zestawie Saramonica. Robimy próbę, sprawdzamy, jak to słychać. Raz, dwa, trzy, sprawdzamy, jak to słychać. Raz, dwa, trzy, sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon. Raz, dwa, trzy, sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon. No i jak sama nazwa mówi, jest to mikrofon kierunkowy, czyli jak sama nazwa mówi, łapie tylko z jednego kierunku, więc jeśli go skierujemy zupełnie w inną stronę, no to już wiadomo, że nie będzie za bardzo mnie wtedy słychać. Oczywiście ten mikrofon aż tak super kierunkowy nie jest, więc jak sami słyszycie, ja cały czas mówię w tą stronę, ale kieruję tym mikrofonem właśnie dookoła, jak sami słyszycie. Teraz dopiero się dźwięk zaczyna pojawiać, więc tak właśnie wygląda ten mikrofon kierunkowy. Oczywiście jak najbardziej to jest zgodne, chociaż ten mikrofon aż tak do końca kierunkowy nie jest, no i do końca, jeśli byśmy skierowali w inną stronę przy tej długości tego mikrofonu, no to już on powinien bardziej odcinać to tło. Zwłaszcza właśnie jeśli ma być to skierowane właśnie na potrzeby reportaży, gdzie mogą być różne odgłosy z tła, no to wtedy właśnie przydałoby się, żeby taki mikrofon bardziej odcinał właśnie tło, które może skądś się nam wygenerować. Jak pewnie zauważyliście, z zestawu mamy jeszcze dorzucone futerko mikrofonowe, jak widzicie, ja je teraz założę. Mamy już teraz założone futro mikrofonowe razem z gąbeczką, pod spodem jest gąbeczka. No i pewnie zastanawiacie się, po co to futro w zasadzie tutaj jest. No i w tym momencie akurat za dużego wiatru nie ma, więc tego nie da się usłyszeć. No ale służy ono po to, by zniwelować właśnie szumienie wiatru. A przeważnie właśnie po to się te futro zakłada. Ja teraz wam pokażę, podmucham trochę w mikrofon z futrem i bez. A teraz bez. Ponagrywałem też drobne efekty dźwiękowe. Przydałoby się jeszcze opowiedzieć, że taki mikrofon możemy też podłączyć do Pocketa 4K na 2 różne sposoby, gdzie po zamontowaniu mikrofonu możemy podłączyć mikrofon za pomocą wtyczki mini jack i baterii w środku. Lub też możemy się zdecydować na złącze XLR, którym możemy zasilać mikrofon. Pamiętajmy tylko, by prawidłowo wybrać nasze wejście sygnału dźwięku w ustawieniach kamery. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać, ponieważ odłączyłem już ten mikrofon, teraz nagrywam dźwięk bezpośrednio na mikrofon, który jest w Zoomie. No i jest jeszcze oczywiście mikrofon, który jest w kamerze, więc tak słychać właśnie mikrofon w kamerze, tak słychać sam rejestrator. Chciałbym wam pokazać, że nie potrzebuję wcale takich drogich urządzeń właśnie jak rejestratory czy super ekstra kamery, które mają świetne przetworniki i wzmacniacze. Chciałbym wam pokazać, że żeby nagrywać ładny, piękny dźwięk, wystarczy nam zwykły telefon, który myślę, że już każdy raczej ma. No i wystarczy nam ten kabelek, który mamy dołączony do zestawu, to jest bardzo ważna rzecz. Tu mamy z jednej strony XLR-a, z drugiej strony mamy wtyczkę mini jack 3-pinową. No jest jedna ważna rzecz, musimy sobie dokupić za około taki kabelek za od 3 zł, nawet 3-6 zł około kosztuje taki kabelek. Zależy gdzie kupujecie, a firma Boya też taki kabelek ma w swojej ofercie, no troszkę droższy, ale jest.
A macie tutaj wtyczkę z 4 pinami, czyli taką samą jak od waszych zwykłych słuchawek do telefonu. Wystarczy, że taką właśnie wtyczkę wepchniemy bez problemu do telefonu. Telefon wykryje tą wtyczkę, całą tą przejściówkę jako słuchawki. Możemy tutaj sobie podłączyć nasz odsłuch jako słuchawki i tutaj mamy wejście na mikrofon. Wystarczy, że teraz sobie zepchniemy właśnie ten kabelek z tym tutaj. Uważajcie, żeby sobie tego nie urwać, bo to jest raczej wątpliwej jakości. Ja sobie teraz odepnę ten mikrofon stąd. No i ten mikrofon po prostu bezpośrednio tutaj podepnę. Wystarczy, że jeszcze tylko włączę tutaj oczywiście mikrofon, ponieważ w środku musi być bateria, bo telefon, jak wiadomo, fantoma nie ma i nam zasilać mikrofonu nie będzie. No i teraz z pomocą lepszej aplikacji, ponieważ wszystkie wbudowane aplikacje w system, no akurat Huawei tu się nie dopisał bardzo, za każdym razem wbudowany internal mikrofon się właśnie łączył z aplikacją zwykłą. Tu mam akurat aplikację Open Camera, którą właśnie teraz uruchomię. No i jak sami słyszycie, teraz mamy już dźwięk, ja sobie jeszcze sprawdzę. Właśnie bezpośrednio z tego mikrofonu, czyli teraz ta aplikacja nagrywa dźwięk bezpośrednio, który przychodzi z tego mikrofonu właśnie. W ten oto sposób wygląda. Tutaj jest Blackmagic, tutaj jest właśnie rejestrator, jak widzicie, w ten sposób. No i ta aplikacja właśnie jak najbardziej nam nagrywa. No i sami słyszycie, jaki mamy teraz właśnie dźwięk z tego. Oczywiście poza tą aplikacją jest jeszcze i cała masa innych aplikacji, które pozwalają nagrywać dźwięk. No ale jeśli widzicie, jak najbardziej da się, wystarczy wam zwykły telefon i ta drobna przejściówka. Mikrofon poza tymi dosłownie sterylnymi testami postanowiłem przetestować podczas realizacji kilku odcinków programu w temacie, gdzie był używany jako mikrofon reporterski trzymany w ręce. Przy tych nagraniach użyłem kamery Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K oraz bezprzewodowego zestawu Saramonic UV-MiG-9. Link do programu, gdzie możecie usłyszeć ten konkretny mikrofon, znajdziecie w opisie. Według mnie mikrofon ten poradził sobie przy tych nagraniach, gdyż stosunek sygnału do szumu przy niewielkim odstępie od osoby pozwalał na użycie tego materiału. Można powiedzieć jeszcze, że mikrofon nie do końca odcinał dźwięk z otoczenia. Myślę, że w tym odcinku będzie to już wszystko i przydałoby się małe podsumowanie. Jak pewnie zauważyliście, w znacznej większości moich filmów polecam sprzęt, który sam testuję i mam o nim pozytywne zdanie. Wynika to z tego, że mam pewną intuicję, która podpowiada mi, że dany sprzęt jest ok, czy raczej mam trzymać się od niego z daleka. Tym razem trafił mi się sprzęt z propozycji i jeśli chodzi o ten mikrofon, to znalazłem w nim kilka wad, czyli dokładniej duży poziom szumów własnych, plastikową obudowę w środku, brak ekranowania pod baterią, no i diodę LED, która wymaga napięcia 3V, a w środku mamy baterię tylko 1,5V, więc to wiąże się z przetwornicą, która musi dodatkowo pracować w tym mikrofonie. Zauważyłem też, że gniazdo XLR niekoniecznie jest dopasowane, no i przy tej długości mikrofonu mikrofon nie powinien aż tak bardzo łapać tła. Mikrofon ma też oczywiście swoje plusy. Pomimo, że ładnie wygląda, dostajemy też za niewielką cenę akcesoria i futerał, a także futro mikrofonowe, które kosztuje prawie połowę ceny mikrofonu. Dla osób planujących zakup mikrofonu do filmów na YouTube i nie wymagających nie wiadomo jakiej jakości, myślę, że ten mikrofon będzie jak najbardziej optymalny. Myślę, że mogę powiedzieć, że jednak warto pomyśleć nad nowszymi następcami tego mikrofonu, chyba że trafimy na bardzo okazyjną cenę i pokusimy się o modyfikację, by zniwelować szumy. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.